Ramię. Rosja uważa, że cały świat kłamie, a skoro tak, to trzeba wszystko cenzurować. Następnie Unia Europejska przestaje transportować rosyjską ropę. Czy Norwegia pójdzie drogą Finlandii i zamknie granice? Następnie Deripaska bardzo ostro o budżecie rosyjskim na przyszły rok, a na koniec reżim sięga po pieniądze na walkę z nowotworami. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Mati, ta ropa w tych walizkach, oni tak przewożą. Tak, nie mają już ciężarówek, to w walizkach. Słuchajcie, duże podziękowania dla wszystkich subskrybentów, dla oglądających, dla osób, które nam pomagają, wspierają. Wiem, że część z Was się przejęła wczorajszym oświadczeniem. Myślę, że w poniedziałek wypuścimy jakieś następne i myślę, że tą sprawę będziemy chcieli, przynajmniej jeżeli się nic nowego w śledztwie nie pojawi, zamykać. Powiemy dokładnie, o co chodzi, a żeby nie zabierać czasu też na wiadomościach. Natomiast myślę, że spora też część z Was oczekuje, że po prostu będziemy normalnie pracować i że będziemy dostarczać pozytywnych i negatywnych informacji o tym, co się dzieje w Imperium Rosyjskim. A skoro jesteśmy przy Rosji, to zaczynamy oczywiście od paska. No i nie mamy dobrych informacji dla Rosjan, ponieważ Ural zbliżył się do 61. Dzisiaj trochę będzie o ropie, bo okazuje się, że pamiętacie być może część z Was tego live'a, ten odcinek z Łukaszem, gdzie twierdziliśmy, że będzie trudno wprowadzić pułap cenowy. No okazuje się, że chyba się trochę myliliśmy, bo przynajmniej będziemy mieli tymczasowy, działający pułap cenowy, jeżeli chodzi o Bałtyki. I powiemy sobie w dzisiejszym odcinku dlaczego. Jeżeli chodzi o waluty, to dolar rośnie. To jest drugi dzień z rzędu, kiedy rośnie po tej dosyć silnej korekcie. Jeżeli chodzi o pozostałe, to również. Jeżeli chodzi o gaz, to mamy stabilizację ceny. I teraz słuchajcie, przejdziemy do krótkich informacji. Ich się troszeczkę uzbierało, bo wczoraj chyba nie mówiliśmy. Ja może w takim razie zacznę. Europejskie armie przygotowują się do konfliktu o wysokiej intensywności, ponieważ Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla Europy. Stosowne oświadczenie złożył prezydent Republiki Czeskiej Petr Paweł. Mnie się bardzo ostatnio podobają ruchy i wypowiedzi z Czech. Pozdrawiamy Czechów. Partia Wolności, która nie była entuzjastą dostaw broni do Kijowa, ostatecznie wygrała wybory w Holandii, zdobędą 37 ze 150 miejsc w Izbie Reprezentantów. O tym więcej w jutrzejszym wydaniu Globala. Tak, i powiemy, co dalej z premierem, bo to będzie prawdopodobnie kandydat Holandii na NATO, szefa NATO. Przewodniczącego NATO, natomiast my powiemy o innych kandydatach, którzy w naszej ocenie mają większe szanse. Grupa robocza do spraw operacji specjalnej, czyli wojny, w swoim kolejnym raporcie dla prezydenta Rosji Władimira Putina proponuje rozszerzenie na ochotników szeregu świadczeń, które obecnie należą się tylko żołnierzom kontraktowym, czyli kolejne wydatki. Ja myślę, że ta grupa nie wie, o czym mówi. Chyba nie będzie szans na to. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy 24 listopada systemy obrony powietrznej zniszczyły 16 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych. 3 drony zostały zniszczone nad obwodem wołgogradzkim i 13 nad Półwyspem Krymskim. Skuteczność 100%, oczywiście bez ofiar i szkód. Ja się zastanawiam, ile niszczyło dronów, ile budynków niszczyło te drony, bo to zazwyczaj tak się kończyło, że to budynki były tą ochroną przeciwlotniczą i one niszczyły te drony, no ale... A jak wyglądają, słuchajcie, skutki poprzednich ataków? No mamy informację, że kolejny dowódca floty czarnomorskiej zginął w ataku dronów marynarki wojennej na Krymie. Data jego śmierci nie została podana, ale jego pożegnanie odbyło się 20 listopada w Noworosyjsku.
Może nie została podana, bo akurat ta obrona była 100% skuteczna i ciężko podać, że jednak zginął dowódca. Znaczy my wiemy kiedy, tak, podejrzewamy. Tak, czyli ten atak na Sewastopol prawdopodobnie. Niemcy nadal będą inwestować w 4-letni pakiet budżetowy Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro, pomimo zamrożenia prawie wszystkich środków budżetowych. No i okej, zobaczymy, co z tego wyjdzie naprawdę. A słuchajcie, nowy prezydent kontrowersyjny Argentyny, Javier Milei, zaprosił Zełenskiego do poprowadzenia konferencji na temat Ukrainy. Według doradcy Mileja do spraw polityki zagranicznej, pani Diany Mondino, tak podali Argentyńczycy. Chyba tutaj mocno zagrywka taka marketingowa, wydaje mi się. W listopadzie o 20% wzrósł odsetek respondentów, którzy muszą wydawać pieniądze na zakup towarów, niż odkładać je na później, podaje Bank Rosji. To jest bardzo ciekawy komunikat, gdyż chodzi, że... To ja znalazłem. To chodzi, że po prostu 20% osób nie może odkładać pieniędzy, bo wydaje na jedzenie. Więcej. No więcej, Nie, o 20%. Tak. No. Tak. No, w stosunku do października. Ale zobacz, jak to jest tak ładnie napisane, nie? Bo ja pisałem to dlatego. Okay. Rosną oczekiwania inflacyjne rosyjskiego społeczeństwa według Banku Rosji. W listopadzie to już 15,1, przy medianie 13,9 w październiku. Ale to społeczeństwo oczekuje, że będzie rosła inflacja i daje znać? Tak. I oni mówią, no społeczeństwo chce, to my im damy więcej. No tak, wyższe stopy, wyższa inflacja. No. Ale społeczeństwo tego oczekuje, no to czemu być przeciw? Na rosyjskim sprzęcie wojskowym w Ukrainie pojawił się nowy znak taktyczny, odwrócony trójkąt i wpisany w nim inny trójkąt. Paweł, tu musisz mi wyjaśnić, co ty tutaj mi wpisałeś. O co chodzi? No taki znak, wiesz co, być może jak chcesz, to pokażemy na następnym cepie, jak ten znak wygląda. Jest jeden trójkąt i drugi trójkąt w środku. Okej. Dwa trójkąty, tak? Chyba już rozumiem, o jakie trójkąty chodzi. Jak ten. Natomiast informacja następna, banki... To pewien kraj się wkurzy chyba. Nie, to nie taki trójkąt, nie. Okej. No dobra. To nie tak. Taki wpisany tak samo. Czyli dwa trójkąty jak gdyby nałożone na siebie. Banki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaostrzyły warunki otwierania rachunków dla rosyjskich firm ze względu, no i tu nie ma zaskoczenia, na presję ze strony Stanów Zjednoczonych. Czyli się zacieśnia pętla. Natomiast Dima Miedwiediew zażądał szybkiego zwiększenia produkcji tanich bezzałogowców. Czyli piekarnie będą produkować drony, a inne zakłady co będą produkować? No nie wiem, do tej pory piekarnie przejęły produkcję dronów, to chyba nie jest wystarczające. To może jakieś inne zakłady staną do tego. Może jakiś przemysł zbrojeniowy. Jeżeli macie jakiś pomysł, tak, to ja proponuję, żeby jakaś zbrojeniówka zaczęła, bo widocznie natomiast dosyć ciekawy komunikat, tak? No bo tutaj wiesz, do tej pory tam planowali, coś obiecywali, a tutaj jest komunikat, że Miedwiediew zażądał na spotkaniu właśnie z firmami zbrojeniowymi zwiększenia produkcji. No i fajnie. Można. Żądać wszystko. Myślę, że tak powinni na inne też zwiększenia czołgów powinni żądać, zwiększenia... Żądali już. Żądali. No to nie wiem, produkcji jakichś haubic też można żądać. No. Tam idzie tak produkcja dobrze, że on nie nadąża żądać. Może tak być. Sąd w Moskwie ukarał Google. No i to ciekawostka. Grzywną w wysokości 4 milionów rubli za odmowę usunięcia z YouTube'a fałszywych informacji na temat operacji specjalnej, znaczy wojny w Ukrainie. No i nie fałszywych, tylko prawdziwych, dlatego YouTube nie usunął. Bo tak to by usunął. Władze Finlandii rozważają całkowite zamknięcie granicy z Federacją Rosyjską, powiedział premier Republiki, znaczy tego jednego symbolicznego przejścia, bo o reszcie mówiliśmy wczoraj. Tak, i to chyba będziesz pokazywał to przejście, które zostało. Pokażę.
Pokażę. Chcesz teraz pokazać? Dobrze. Nie, pokażę później. Pokażesz później, dobrze. Tak, warto czekać, bo tak. Natomiast Ukraińska Narodowa Agencja do Spraw Zapobiegania Korupcji ogłosiła, że umieściła niemiecki Knauf, głównego producenta materiałów budowlanych, na liście międzynarodowych sponsorów wojny. Według agencji firma wpłaciła do rosyjskiego budżetu w zeszłym roku $117 milionów i nadal działa na rynku rosyjskim. Nie popieramy Knaufa. Nie popieramy, natomiast proponujemy, żeby agencja też się zajęła zapobieganiem korupcji w Ukrainie, bo zapomina, że to też jest ich zadanie. Korespondent wojskowy Rosji, Borys Maksudow, zmarł w wyniku ran odniesionych podczas ukraińskiego ostrzału, poinformował prezenter telewizyjny Władimir Sołowiow. A premier Litwy rozpoczyna 4-dniową wizytę na Ukrainie dzisiaj. A Unia Europejska zapowiedziała gotowość przyjęcia Gruzji i Mołdawii bez terytoriów okupowanych. I to jest bardzo ciekawa wiadomość, gdyż do teraz nie było takiej możliwości. Były obietnice, wiesz, to są następne obietnice. Zobaczymy, jak będą wdrażane, bo faktycznie byłaby to duża zmiana. Indie nie przyjęły tankowca NS Century pod flagą Liberii z rosyjską ropą, który został objęty sankcjami. I nie wiemy, co się stanie i gdzie oni rozładują tą ropę, ale kilka tankowców teraz pływa na morzach i się nie może rozładować. Pewnie ktoś w końcu kupi, ale wydaje się, że nie Indie. I teraz przejdziemy do takich dłuższych informacji. Jeżeli ktoś nie kliknął lajka, komentarzu i tak dalej, to można. Będziemy bardzo wdzięczni, niech ten materiał się niesie, a ja Wam opowiem pewną historię. Rosja uważa, że cały świat kłamie, a skoro tak, to trzeba wszystko cenzurować. Rosja jest liderem w liczbie żądań usunięcia treści skierowanych do Google'a w ciągu ostatniej dekady, stanowiąc prawie 61% wszystkich wniosków złożonych przez 150 krajów, a sama jedna Rosja 61%. W ciągu dnia roboczego z Moskwy wysyłane jest średnio 11 takich wniosków co godzinę. W latach 2013-2022 rządy zwracały się do Google'a o usunięcie materiałów z jej usług 355 000 razy, a Rosja stanowiła 215 000 z tego, czyli 61%. Natomiast w 2022 roku Rosja złożyła 58 000 wniosków, co stanowiło prawie 64% wszystkich żądań ze wszystkich krajów. Przyczyna żądań usunięcia treści w Rosji często jest kwestia bezpieczeństwa narodowego, a w samym tylko roku 2022 Rosja podniosła tę kwestię 35 000 razy. Słuchajcie, w ciągu roku bezpieczeństwo narodowe w Rosji przez wyszukiwarkę z Google było naruszone 35 000 razy. Surfshark, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, podaje przykłady żądań usunięcia treści dotyczących ofiar cywilnych w Ukrainie, czy filmów i komentarzy na YouTube dotyczących na przykład mobilizacji wojskowej w Rosji. Liczba żądań usunięcia treści na całym świecie wzrosła o 50% w samym tylko roku 2022. Pani Agnieszka Sabłowska, główny analityk Surfshark, zauważa, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje głównym powodem, dla którego kraje na całym świecie uzasadniają żądanie usunięcia odpowiednich treści. I to stanowi niemal 30% wszystkich wniosków, a 20% to jest naruszenie praw autorskich. Niby się każdy spodziewał, ale liczb wcześniej nie znaliśmy. Myślę, że warto to nagłośnić, skoro 64% całego ruchu żądań w internecie o usunięcie treści należy do rządu Rosji, to chyba łatwo sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to świat zawariował, czy oni, no bo to jest jakaś masakra. 150 krajów zgłasza, a 60 ponad procent z tego sama Rosja. Brawo, brawo, to zaimponowali mi w tym momencie. Nie wiem, czy Paweł też masz takie zdanie? Nie wiem. Słuchajcie, to powinna być 1, ale Mateusz się nie zgodził.
O co chodzi? Unia Europejska przestaje transportować rosyjską ropę. Wydaje się niemożliwe, a jednak prawda. Greckie firmy żeglugowe, zobaczymy na jak długo też, tak? Greckie firmy żeglugowe Minerva Marine, Tena Maris i TMS Tankers przestały w ostatnich tygodniach transportować rosyjską ropę. Tak podaje Reuters i tak wynika z danych firmy Kepler. Vortexa również coś takiego podaje w tym momencie. Agencja zauważa, że odmowa greckich spedytorów nastąpiła po zaostrzeniu amerykańskich sankcji na dostawy ropy. Te 3 firmy były bardzo aktywnymi spedytorami ropy i paliw z Rosji do października, czyli do momentu tak z grubsza tych amerykańskich dodatkowych sankcji. Potem rozpoczęli ograniczanie swojego udziału w transporcie, by go wygasić w ostatnim tygodniu. Agencja zauważa, że tankowce tych 3 firm od dziesięcioleci transportują rosyjską ropę, co jest prawdą. Kontynuowały one transport ropy również po odmowie większości innych zachodnich firm ze względu na rosnące ryzyko sankcji. To były główne firmy europejskie, które transportowały, bo tylko greckie prawie, że transportowały jeszcze tą rosyjską ropę. I to właśnie główne te 3. One eksploatują 100 dużych tankowców zdolnych do transportu prawie całej ropy eksportowanych zarówno z Primorska, Ust-Ługi i Noworosyjska, czyli tego kierunku europejskiego, co daje około 2,4 miliona baryłek dziennie. No co nie znaczy, że jak gdyby cała ropa była przez nich, tylko część, tak? Część jak gdyby Rosjanie wysyłali przez swoją flotę cienia, a część dosyć małą z użyciem azjatyckich tankowców. No i teraz się to zmieni. Restrykcje na ceny ropy wprowadzane przez państwa G7 i Australię, przypomnijmy w grudniu 2022 roku, zakazali swoim firmom transportowania rosyjskiej ropy, jeśli sprzedaż będzie powyżej ustalonego pułapu $60 za baryłkę. Przypomnijmy, że 16 listopada Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 3 tankowce pływające pod liberyjską banderą, Kazaninowski Prospekt i omawiany wcześniej NS Century. Departament Skarbu poinformował, że wszystkie tankowce przewoziły rosyjską ropę po cenie powyżej ustalonego pułapu. Na liście sankcyjnej znalazło się ponad 20 firm z Rosji, Bośni i Hercegowiny, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Macedonii. No, Grecy nie chcieli być następnym, a prawdopodobnie im to groziło. No i to jest, słuchajcie, dosyć duża zmiana, bo kilkanaście, być może nawet 20% Grecy mniej więcej transportowali tej ropy. Zobaczymy, jak się Rosjanom uda. Oczywiście mówią, że no nie ma problemu, przerzucimy się na swoje tankowce i na azjatyckie. Częściowo się przerzucą, ale co to oznacza? No wzrost frachtu i spadek zysku. Ja jeszcze tylko przypomnę, bo kiedyś o tym mówiliśmy, na świecie jest ograniczona ilość tankowców. I jeżeli gdzieś wypada na krótkich dystansach, no to musi pływać na dłuższych i wtedy no, wydłuża się czas. No i to obserwujemy, bo Rosja teraz musi pół świata opłynąć. Więc nie ma na świecie w tym momencie za dużo tych tankowców wolnych, żeby sobie tak, to przekierujemy na jakieś inne. To też prawdopodobnie wydłuży czas oczekiwania albo koszty, tak jak powiedziałeś, nie? Tak, oczekiwanie i koszty mogą spróbować zakontraktować inne, ale to będzie kosztować. I bardzo dobrze, a teraz przechodzimy do Norwegii, która być może pójdzie drogą Finlandii. Norwegia jest gotowa zamknąć granicę z Rosją, jeśli zajdzie taka potrzeba, oświadczył premier tego kraju. Norwegia ma tylko 1 punkt kontrolny na granicy z Rosją, a obecnie nieodnotowanego nietypowego ruchu. Jednak władze norweskie monitorują sytuację w Finlandii i Estonii, które wprowadzają ograniczenia wjazdu przez granicę. Przypominam, gdyż o tym było wczoraj, ale mieliśmy dosyć nerwowy czas. Rząd fiński ogłosił zamknięcie wszystkich punktów kontrolnych na granicy z Rosją, z wyjątkiem jednego. W związku z napływem migrantów decyzja wejdzie w życie od 25 listopada i będzie obowiązywać co najmniej do 23 grudnia.
A ja dla Was przygotowałem obrazek, który może pokażę teraz, gdyż nie byłbym sobą, mimo że cel jest poważny. To spójrzcie, jak wygląda obecnie trasa z Petersburga do Helsinek. Jak widzicie, były to miasta dosyć od siebie oddalone blisko. No a teraz trzeba przejechać o taki kawałeczek, więc brawo, brawo Rosja. Kolejny raz zrobiliście sobie dobrze. Masz coś do dodania? Tak, że ten twój rysunek może się wydłużyć, ta droga wydłużyć, jeżeli Finowie zamkną to ostatnie przejście, bo o tym też dyskutują. No tak. Mimo że wydaje się to niepotrzebne, natomiast z jakichś względów... Wydłużą się aż do granic Norwegii wtedy. Norwegii, tak. No, chyba że Norwegia też zamknie. No więc będzie jeszcze dłuższa ta trasa. Tak. Okej. Słuchajcie, teraz przejdźmy do nas. To może ja powiem. A, to dobra. To mów. Reżim sięga po pieniądze na walkę z nowotworami. Takie mamy informacje z Moscow Times i Komersanta. Władze odmawiają płacenia za leki na raka dla Rosjan, aby zaoszczędzić pieniądze na wojnę. Rosyjskie władze zamierzają odmówić finansowania szeregu leków przeciwnowotworowych w związku z ograniczeniem wydatków na narodowy projekt Opieka Zdrowotna. Według Komersanta od 2020 roku wstrzymane zostaną zakupy leków Abraxan od amerykańskiego BMS i Picray. Przepraszam, mnie syn woła. Możesz to kończyć czytać? To ja może powiem o tym Deripasce, bo zamykają im te leki. Słuchajcie, przejmę. Oj, to nie ten. Przejmę w ten sposób ekran i przechodzimy do wiadomości dnia, czyli Deripaska bardzo ostro o budżecie rosyjskim na przyszły rok. Sytuacja z dochodami rosyjskiego budżetu federalnego w 2024 roku może wyglądać jak uderzenie tyłkiem w lód, powiedział miliarder Oleg Deripaska. Każdy cytat, który się zaczyna w ten sposób, powoduje u mnie mimowolny uśmiech, więc przepraszam, jeśli nie udaje mi się go opanować. To, co świat nazywa miękkim lądowaniem, w cudzysłowie, trwa. Ceny wszystkich towarów spadają, a w tym roku mamy rekordową ściągalność podatków wynoszącą 46 bilionów rubli. Pan Deripaska używa sarkazmu nie gorzej niż my. Już w przyszłym roku sytuacja dochodowa będzie wyglądać jak uderzenie tyłka w lód, napisał na swoim kanale telegramowym. Miliarder ostrzegł, że przy znacznej obniżce cen wszystkich głównych towarów eksportowych budżet Rosji może stracić 10 do 12 bilionów rubli, czyli jakieś 112 miliardów dolarów. A tu mówimy tylko o zmianach cen surowców. Mamy jeszcze, pamiętajcie, planowane umocnienie rubla i ponad 100 miliardów na wojsko i obronność. Robią się duże liczby. Powodem tego będzie nie tylko ogólny spadek światowych cen surowców, ale także stłumienie wzrostu gospodarczego w kraju, a także tyrania kapitalizmu państwowego, podnoszenie cen na wszystkie swoje produkty i usługi, pobieranie dotacji oraz dotacje z budżetu. Deripaska nazwał obecną sytuację pułapką, z której wydostać się może jedynie poprzez poważne zmiany gospodarcze, na które najwyraźniej nie ma jeszcze woli. Wcześniej Duma Państwowa i Rada Federacji przyjęły budżet na przyszły rok z rekordowymi wydatkami na poziomie 36,6 biliona rubli i dochód w wysokości 35,1 biliona rubli. To zaraz, jeżeli on szacuje, że może w przyszłym roku się to rozminąć o 10-12 bilionów rubli, to tak jakby o 1/3, robi się ciekawie. W porównaniu z rokiem bieżącym dochody powinny wzrosnąć o 29% do 6,4 bilionów rubli przy wzroście gospodarki według optymistycznej prognozy Ministerstwa Rozwoju o 2,3% PKB. W szczególności rząd spodziewa się zebrać 11,5 biliona rubli od koncernów naftowo-gazowych, 3 biliony więcej niż w tym roku.
no to tu widać, że mają ambitne plany, jeżeli chcą jeszcze o 3 biliony więcej zebrać, jeżeli ceny spadają i coraz mniej mają dochodów te firmy. No, zobaczymy. Podatki za surowce, pozasurowcowe sektory gospodarki powinny wzrosnąć o prawie 4 biliony rubli do 23,6. Jednocześnie największą pozycją wydatków z budżetu będzie obrona narodowa. Na nią rząd planuje wydać niemal 11 bilionów rubli, czyli o 70% więcej niż w tym roku. To wygląda wręcz jak horror, prawda? Ale jak się porówna do roku 2022, to jest dopiero patologia, bo wychodzi prawie 3 razy więcej niż w 2022, gdzie ten konflikt wydawał się taki najintensywniejszy, a w przyszłym roku chcą przeznaczyć prawie 3 razy więcej, idą w bank. I tu nie wiem, co Paweł myślisz o tym, natomiast dla mnie te wydatki kompletnie się nie spinają i pan Deripaska może mieć rację, że to będzie takie twarde lądowanie. I ja myślę, że już w tym roku jest twarde lądowanie i budżet się nie spina. Rząd kłamie, jeżeli chodzi o wydatki, jeżeli chodzi o przychody. Ktoś powie, no ale przecież są dane. Pamiętajcie, to są szacunki, to nie są żadne dane. Oni podają, że mniej więcej tyle, a dane to będziemy widzieć dopiero powiedzmy za pół roku, jeżeli zostaną w ogóle upublicznione. A te dane, które nam jak gdyby się pojawiają i to faktycznie dane, na przykład ile podatków ściągnęli, no okazuje się, że ściągnęli na przykład 1/3 planu na ten rok do połowy roku, tak? A więc to są na przykład dane, a nie szacunki Ministerstwa Finansów na konferencji prasowej. A więc w takie cuda, że gospodarka rosyjska ma się dobrze, no to tylko wierzą chyba polscy geopolitycy, bo sytuacja jest tragiczna, a będzie w przyszłym roku jeszcze gorsza. Rosja będzie grała w wabank, będzie blefować, że jest dobrze, no bo co ma zrobić? Co ma zrobić reżim? Co powiedzieć? Okej, jest źle i rozpiszmy nowe wybory, może ktoś z opozycji? No nie, prawda? To nie nastąpi. Tutaj mamy 2 pytania odnośnie inwestycji, odnośnie Jaruski. Jaruski, jeżeli się nam uda zrobić, to będzie jutro normalnie. Natomiast tu walczymy z czasem. Inwestycje, no w momencie, gdy mieliśmy nagrywać, pojawiła się sytuacja, więc musimy się zastanowić, zobaczymy, będziemy Was informować, kiedy, co i jak. No po prostu nam się powysypywało trochę terminarza i proszę, wybaczcie. Będziemy informować. Jeszcze miałem informację, którą przerwałem, o tej walce z nowotworami. Może ją skończę. Czyli mamy informację, słuchajcie, że reżim sięga po pieniądze, które były przeznaczone na walkę z nowotworami. Tutaj są 2 leki, które nie będą dostępne, albo inaczej. Władze zamierzają przesunąć finansowanie zakupu tych leków do budżetów regionalnych, które będą mogły przeznaczać niezbędne kwoty w ramach swoich programów terytorialnych, tak informuje Ministerstwo Zdrowia. Gazety rosyjskie informują, że w praktyce może oznaczać to, że pacjenci w ogóle nie zobaczą tych leków. No tak, no bo jeżeli nie będą dotowane albo będą jakieś kosmiczne pieniądze za nie, to też jest, wiesz. A to wiesz, to nawet chodzi o to, że trzeba będzie jakoś prywatnie próbować w imporcie z krajów trzecich je ściągać, bo ich po prostu nie będzie. Tak, bo jeżeli nie będą na liście, to one nie będą ściągane do Rosji, bo to są drogie leki. Jeżeli ktoś choruje i chce nadal prowadzić tą terapię, no to będzie musiał sobie jakoś prywatnie bardzo wysokich cenach przez jakichś pośredników ściągnąć na przykład z Europy. Natomiast miałeś informację, leki na jakie nowotwory to są? Nie miałeś tej informacji. No nie chcę tutaj, bo to coś może przekręcę, potem YouTube będzie banował te informacje, ja się nie znam na tym. Natomiast są to 2 leki, jeden jest amerykański, drugi jest szwajcarskiego Novartisa, tak. I teraz zgodnie z ustawą budżetową, przypomnijmy, która była zatwierdzona 17 listopada, a przez Radę Federacji została również zatwierdzona 22 listopada, czyli już jest jak gdyby
ten projekt oficjalny, wydatki rządowe na walkę z rakiem zostają zmniejszone o 8%. W ciągu roku władze przeznaczą mniej na walkę z rakiem i na projekt opieka zdrowotna, która schudnie o 10%. No to skądś trzeba komuś zabrać, tak? Akurat trafiło ludzi z nowotworami i na te osoby. Natomiast zaoszczędzone pieniądze pójdą na zabijanie. Rząd przeznaczy na sfinansowanie państwowego porządku obronnego, tak czytamy w komunikacie. Poświęcimy życie jednych ludzi, żeby zabić innych ludzi, mówiąc w skrócie. Logiczne, prawda? No tak. Przykre, przepraszamy, że tak w piątek kończymy takim akcentem, no ale taka jest rzeczywistość. Dobra, to trzymajcie się. Dziękujemy, życzymy miłego dnia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.